Witajcie w Kundel Podcaście. 9 na 10 psów poleca nasze porady doktora Łapy, historie podopiecznych i ciekawostki o zdrowiu waszych pupili. Co poniedziałek serwujemy nową porcję wiedzy i inspiracji. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Kochani słuchacze, chciałbym zacząć ten odcinek od ogromnych podziękowań dla was. Nasz kanał właśnie osiągnął 700 subskrybentów i jestem niesamowicie wdzięczny za wasze wsparcie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że Kundel Podcast spotka się z tak ciepłym przyjęciem. Wasze komentarze, zaangażowanie i to, że tak licznie dołączacie do naszej społeczności, dodają mi skrzydeł i motywują do tworzenia kolejnych odcinków. Dziękuję wam z całego serca za to, że jesteście ze mną i moimi czworonożnymi przyjaciółmi. To wasze wsparcie napędza naszą misję i rozwój podcastu. Wprowadzenie. Dzisiejszy temat jest niezwykle ważny dla wszystkich opiekunów psów, zarówno tych doświadczonych, jak i tych, którzy dopiero poznają swojego pupila. Chcemy skupić się na czymś, co jest kluczowe w budowaniu relacji z psem, na psiej mowie ciała. Zrozumienie, co mówi do nas pies, jest jednym z najważniejszych aspektów codziennego życia z czworonogiem, ale nie zawsze jest to łatwe. Psy, podobnie jak ludzie, komunikują się nie tylko za pomocą dźwięków, ale głównie przez mowę ciała. W przeciwieństwie do nas, ich język nie opiera się na słowach, lecz na gestach, postawie ciała, ruchach ogona, mimice oraz wielu subtelnych sygnałach, które czasem mogą umknąć naszej uwadze. To właśnie poprzez obserwację tych sygnałów możemy lepiej zrozumieć, co nasz pupil czuje, czego potrzebuje, a także co próbuje nam przekazać. Wprowadzenie do tematu psiego języka ciała jest kluczowe, ponieważ jako opiekunowie powinniśmy umieć czytać sygnały wysyłane przez naszego pupila. Pies nie powie nam wprost, że jest zestresowany, zaniepokojony czy podekscytowany, ale będzie to okazywał swoimi zachowaniami. Zrozumienie tych sygnałów pomaga nie tylko w codziennej opiece, ale także w budowaniu głębszej więzi z psem, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak rozpoznawać najważniejsze sygnały wysyłane przez psy, zarówno te, które świadczą o ich relaksie i zadowoleniu, jak i te, które mogą sygnalizować stres, niepokój czy nawet lęk. Zastanowimy się również nad tym, jak reagować na te sygnały, aby nasz pupil czuł się zrozumiany i bezpieczny. Ważne jest, aby każdy z nas jako opiekun zrozumiał, jak istotne jest prawidłowe odczytywanie mowy ciała psa. Niezrozumienie tych sygnałów może prowadzić do frustracji, zarówno po stronie psa, jak i jego opiekuna, a w skrajnych przypadkach do problemów behawioralnych. Dlatego znajomość podstaw psiego języka ciała pozwala nam lepiej opiekować się naszym czworonożnym przyjacielem, rozumieć jego potrzeby i dostosowywać nasze działania w taki sposób, aby zapewnić mu jak największy komfort. Drodzy słuchacze, przygotujcie się na fascynującą podróż w świat psich emocji i komunikacji. Odkryjemy razem, co oznaczają różne gesty i zachowania, jak je interpretować oraz co możemy zrobić, aby zbudować jeszcze głębszą więź z naszym pupilem. Dlaczego psy komunikują się ciałem? Psy to zwierzęta, które przez setki tysięcy lat ewoluowały w sposób umożliwiający im skuteczną komunikację w grupach. Ich przodkowie, wilki, żyły w zorganizowanych stadach, w których komunikacja była kluczowym elementem przetrwania. Wilki, podobnie jak inne zwierzęta żyjące w grupach, musiały mieć wypracowane metody komunikacji, które pozwalały na unikanie konfliktów, budowanie współpracy i zapewnianie stabilności stada. Dlatego też, zamiast polegać na dźwiękach, które mogą być głośne i zwracać uwagę drapieżników, wilki rozwinęły niezwykle złożony system sygnałów niewerbalnych. Te sygnały, od delikatnych gestów, przez zmiany w postawie ciała, po wyraz twarzy, były subtelnymi narzędziami, które pozwalały komunikować emocje i intencje. Psy, jako udomowione potomstwo wilków, odziedziczyły ten system komunikacji, choć z czasem ich sygnały uległy pewnym zmianom w wyniku kontaktu z ludźmi. Jednak kluczowa cecha ich komunikacji pozostała taka sama. Psy wciąż w ogromnej mierze polegają na sygnałach ciała, aby przekazać to, co myślą i czują.
Jest to dla nich naturalny sposób wyrażania się, ponieważ w świecie psów mowa ciała jest znacznie bardziej jednoznaczna i zrozumiała niż dźwięki. Słowa czy inne dźwiękowe komunikaty, które my, ludzie, uznajemy za kluczowe w komunikacji, dla psów są często mniej istotne i bardziej niejednoznaczne. Gesty, postawa, mimika czy ruchy ogona to sygnały, które psy nie tylko rozumieją, ale i stosują na co dzień, by komunikować się zarówno z innymi psami, jak i z ludźmi. Ewolucja psa udomowionego sprawiła, że psy stały się niezwykle wrażliwe na sygnały wysyłane przez ludzi, ale jednocześnie zachowały własny język ciała. Oznacza to, że choć mogą nauczyć się rozumieć niektóre z naszych słów czy tonów głosu, to w rzeczywistości komunikują się z nami głównie poprzez swoje ciało. Psy używają postawy, ruchów, pozycji ogona, uszu, a nawet oczu, by przekazać swoje emocje, nastrój i intencje. Warto podkreślić, że psy potrafią odczytywać te sygnały nie tylko w kontekście interakcji z innymi psami, ale także w relacji z człowiekiem. Dlatego dla opiekuna psa tak istotne jest, aby nauczyć się odczytywać te subtelne sygnały. To nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu potrzeb i uczuć swojego pupila, ale także w budowaniu głębszej więzi opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Jednym z kluczowych powodów, dla których psy opierają się na komunikacji niewerbalnej, jest to, że jest ona bardziej efektywna w kontekście ich naturalnych zachowań. Komunikacja dźwiękowa w dzikim świecie często niesie ryzyko zwrócenia uwagi drapieżników lub rywali. Dlatego cisza i subtelne gesty były bezpieczniejszą opcją w kontaktach między członkami stada. Ponadto komunikacja za pomocą ciała pozwalała na wyrażenie emocji i intencji w sposób jednoznaczny, bez ryzyka błędnej interpretacji, co mogłoby prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Współczesne psy, choć często mieszkają z ludźmi, nadal polegają na tym systemie komunikacji. Niezrozumienie psich sygnałów ciała może prowadzić do problemów zarówno dla opiekuna, jak i samego psa. Kiedy pies wysyła subtelne sygnały, takie jak lizanie pyska, unikanie wzroku czy ziewanie w sytuacjach stresowych, a jego opiekun ich nie zauważa lub interpretuje w niewłaściwy sposób, pies może poczuć się niezrozumiany i zagrożony. To z kolei prowadzi do frustracji po obu stronach. Pies nie czuje się bezpiecznie, a opiekun może nie rozumieć, dlaczego jego pupil wykazuje pewne zachowania, które są dla niego niezrozumiałe. Niewłaściwa interpretacja sygnałów wysyłanych przez psa może prowadzić także do eskalacji stresu u psa, co może objawiać się bardziej wyraźnymi, często negatywnymi zachowaniami. Na przykład pies, który czuje się zagrożony, ale nie jest prawidłowo odczytany przez swojego opiekuna, może przejść od subtelnych sygnałów, takich jak odwracanie głowy, do bardziej ekstremalnych reakcji, takich jak warczenie czy próba ucieczki. Brak zrozumienia języka ciała psa może również prowadzić do poważnych problemów behawioralnych, takich jak lęk, agresja czy nadmierne wycofanie się psa. Dlatego tak ważne jest, aby jako opiekun psa nauczyć się czytać jego mowę ciała. To, co dla nas może wydawać się zwykłym gestem, dla psa może być kluczowym sygnałem emocjonalnym. Zrozumienie, jak psy komunikują się za pomocą ciała, nie tylko pomaga w lepszym reagowaniu na potrzeby naszego pupila, ale także w budowaniu silniejszej więzi. Współczesne badania nad psim behawioryzmem pokazują, że psy, które są lepiej rozumiane przez swoich opiekunów, wykazują mniej problemów emocjonalnych i behawioralnych. Wiedza o psim języku ciała jest więc nie tylko narzędziem komunikacji, ale także kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia naszego pupila. Kluczowe sygnały psiego języka ciała. Pies, choć nie mówi słowami, komunikuje się z nami w bardzo wyraźny sposób. Język ciała psa to skomplikowany, ale niezwykle bogaty system, który pozwala na odczytanie jego emocji, intencji i stanu psychicznego. Każdy element ciała psa, od uszu, przez ogon aż po całą postawę, mówi nam coś o tym, jak się czuje i co chce nam przekazać. Aby skutecznie zrozumieć swojego pupila, warto nauczyć się odczytywać te sygnały, a także zwracać uwagę na subtelności, które mogą umknąć nieświadomemu opiekunowi. W tej części przyjrzymy się dokładniej, jak wygląda komunikacja psiego ciała w różnych sytuacjach, od relaksu po stres czy strach, a także dowiemy się, jak rozpoznać najważniejsze sygnały, które mogą wpłynąć na naszą reakcję w konkretnych momentach.
Zrelaksowany pies to widok, który dla każdego opiekuna jest znakiem, że jego pupil czuje się bezpiecznie i komfortowo. W stanie relaksu pies przyjmuje swobodną, luźną postawę. Możemy zauważyć, że jego ciało nie jest napięte, a ruchy są naturalne i płynne. Jego uszy mogą być ustawione lekko do przodu lub na boki, w zależności od otoczenia, ale nie będą ani sztywno postawione, ani przyciągnięte do tyłu, co często wskazuje na stres lub lęk. Oczy psa w stanie relaksu są zazwyczaj półprzymknięte lub otwarte, ale bez intensywnego skupienia. Pies może mrużyć oczy, co jest oznaką odprężenia. Jego ogon również jest luźny, może się lekko kołysać, ale bez wyraźnych napięć. Ogon zrelaksowanego psa może być uniesiony lub opuszczony, ale nie jest sztywno postawiony ani podwinięty. Taki pies zazwyczaj przyjmuje wygodną pozycję leżenia, często na boku lub z wyciągniętymi łapami. Zdarza się, że pies w stanie relaksu leży na plecach z odsłoniętym brzuchem. To znak, że czuje się całkowicie bezpiecznie w swoim otoczeniu. Możemy też zauważyć, że pies delikatnie oddycha, a jego pysk jest rozluźniony, czasem lekko otwarty, co sprawia wrażenie uśmiechu. Taki stan oznacza, że pies nie odczuwa żadnego zagrożenia ani napięcia, a otoczenie, w którym się znajduje, jest dla niego przyjazne i komfortowe. Sygnały stresu i niepewności u psa są subtelne, ale niezwykle ważne do rozpoznania, zwłaszcza w początkowych etapach ich występowania. Psy, które odczuwają stres lub niepewność, często wysyłają sygnały uspokajające, które mają na celu zredukowanie napięcia zarówno u nich samych, jak i w otoczeniu. Lizanie pyska jest jednym z takich sygnałów. Może to być delikatne oblizywanie warg, nawet jeśli pies nie jest głodny ani nie je, co oznacza, że pies próbuje zredukować napięcie, jakie odczuwa. Ziewanie, które na pierwszy rzut oka może wyglądać jak oznaka zmęczenia, w rzeczywistości często jest sygnałem, że pies czuje się zestresowany lub niepewny. Warto zwrócić uwagę na kontekst, w jakim występuje. Jeśli pies ziewa w sytuacji, która wydaje się dla niego niekomfortowa, to prawdopodobnie jest to forma uspokajania się. Oblizywanie nosa, zwłaszcza szybkie i nagłe, również jest wyraźnym znakiem, że pies odczuwa napięcie lub lęk. Inny częsty sygnał stresu to unikanie kontaktu wzrokowego. Pies, który czuje się niepewnie, może odwracać głowę, unikać patrzenia bezpośrednio w oczy lub zerkać na coś, co nie jest dla niego bezpośrednim zagrożeniem. Unikanie wzroku to dla psa sposób na unikanie konfliktów lub zasygnalizowanie, że nie chce angażować się w daną sytuację. Pies przestraszony lub niepewny wyraźnie komunikuje swoje emocje poprzez mowę ciała, która wskazuje na potrzebę wycofania się z niekomfortowej sytuacji. Jednym z najbardziej charakterystycznych sygnałów jest podkulony ogon, który jest wyraźnym znakiem, że pies czuje się zagrożony lub przestraszony. Ogon może być schowany pod brzuch, co świadczy o chęci psa, aby ukryć się i zminimalizować swoje fizyczne oznaki obecności. Uszy przestraszonego psa są zwykle przyciągnięte do tyłu, co odzwierciedla jego lęk i chęć unikania sytuacji, która budzi niepokój. Pies w takim stanie często przyjmuje skuloną postawę. Jego ciało jest nisko przy ziemi, a głowa opuszczona. Taka postawa jest wyrazem rezygnacji i próbą pokazania, że pies nie chce konfliktu, a wręcz przeciwnie, próbuje się wycofać. Oczy przestraszonego psa mogą być szeroko otwarte, z widocznymi białkami, co wskazuje na jego niepokój i chęć monitorowania otoczenia w poszukiwaniu potencjalnego zagrożenia. Sygnały agresji lub niepokoju to często ostatni etap w reakcji psa, który wcześniej wysyłał sygnały stresu, ale nie został zrozumiany lub nie miał możliwości wycofania się. Napięte ciało jest jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych. Pies w stanie niepokoju lub agresji stoi sztywno, jego mięśnie są napięte, a postawa jest stabilna i gotowa do działania. Sztywność ta obejmuje zarówno ciało, jak i ogon, który może być uniesiony wysoko, sztywno, z nierównomiernymi ruchami lub całkowicie nieruchomy. Kolejnym sygnałem jest zjeżona sierść na grzbiecie, co nazywane jest jeżeniem się i jest wyrazem podniesionego poziomu adrenaliny. Pies w stanie niepokoju lub agresji stoi sztywno, jego mięśnie są napięte, a postawa jest stabilna i gotowa do działania. Sztywność ta obejmuje zarówno ciało, jak i ogon, który może być uniesiony wysoko, sztywno, z nierównomiernymi ruchami lub całkowicie nieruchomy.
Kolejnym sygnałem jest zjeżona sierść na grzbiecie, co nazywane jest jeżeniem się i jest wyrazem podniesionego poziomu adrenaliny. Pies w takim stanie stara się wyglądać na większego i bardziej groźnego. Jego oczy są szeroko otwarte, często wpatruje się intensywnie w obiekt, który budzi jego niepokój, a uszy mogą być ustawione do przodu lub przyciągnięte do tyłu, w zależności od sytuacji. Warczenie lub ciche, ostrzegawcze dźwięki to kolejny sygnał, że pies jest gotowy do obrony lub ataku, jeśli sytuacja się nie zmieni. Zaproszenie do zabawy to jeden z najbardziej radosnych sygnałów, które pies może wysyłać zarówno do swojego opiekuna, jak i do innych psów. Kluczowym elementem zaproszenia do zabawy jest tzw. ukłon zabawowy. To charakterystyczna postawa, w której przednie łapy psa są opuszczone do ziemi, a tylne pozostają uniesione. Taka pozycja oznacza, że pies jest gotowy do zabawy i czeka na reakcję drugiej strony. Pies w tej sytuacji często podskakuje, biega w kółko lub wykonuje szybkie, spontaniczne ruchy, które wyrażają ekscytację i gotowość do interakcji. Ogon w takim stanie jest zazwyczaj uniesiony i macha radośnie, uszy są skierowane do przodu, a oczy błyszczą entuzjazmem. Często możemy zauważyć, że pies podczas zabawy wydaje z siebie krótkie, wysokie dźwięki, które wyrażają radość. Warto podkreślić, że zaproszenie do zabawy jest sygnałem pozytywnym, który pokazuje, że pies jest pewny siebie i czuje się bezpiecznie w danym otoczeniu. Sygnały uspokajające. Sygnały uspokajające są kluczowym elementem psiej komunikacji, który opiera się na subtelnych gestach i zachowaniach mających na celu zredukowanie napięcia, unikanie konfliktów oraz budowanie harmonijnych relacji z otoczeniem. Psy, jako gatunek wysoce społeczny, nauczyły się, jak radzić sobie z sytuacjami, które mogą budzić napięcie czy lęk, wykorzystując do tego język ciała. Dzięki sygnałom uspokajającym potrafią łagodzić zarówno własne emocje, jak i emocje innych psów czy ludzi. Zrozumienie, czym są sygnały uspokajające, jest niezwykle ważne dla każdego opiekuna, ponieważ pozwala na lepsze reagowanie na potrzeby psa i wspiera jego emocjonalny komfort. Sygnały uspokajające to narzędzia, które psy wykorzystują przede wszystkim po to, by unikać konfrontacji. W naturze konflikt między zwierzętami może być niebezpieczny i kosztowny, dlatego instynktownie starają się go unikać. W środowisku naturalnym, jak i w życiu domowym, pies często znajduje się w sytuacjach, które wywołują u niego niepokój lub napięcie. Może to być kontakt z innymi psami, nowymi ludźmi, hałas, zmiany w otoczeniu lub nieprzewidziane wydarzenia. Aby zapobiec eskalacji emocji, psy wysyłają sygnały mające na celu uspokojenie zarówno siebie, jak i swojego otoczenia. To ich sposób na sygnalizowanie „nie chcę cię skrzywdzić” albo „nie jestem zagrożeniem”. Sygnały te są szczególnie istotne w interakcjach społecznych, zarówno między psami, jak i między psem a człowiekiem. Jednym z najczęściej spotykanych sygnałów uspokajających jest powolne poruszanie się. W sytuacjach, które wydają się psu stresujące, często zaczyna się on poruszać wolniej, co ma na celu uspokojenie zarówno siebie, jak i innych. Zamiast gwałtownych, szybkich ruchów, pies będzie starał się być bardziej ostrożny, a jego ruchy będą łagodniejsze. Na przykład podczas spotkania z innym psem, który wydaje się dominujący, nasz pies może celowo zwolnić kroki, aby pokazać, że nie ma złych zamiarów. Innym wyraźnym sygnałem uspokajającym jest odwracanie głowy. Gdy pies nie czuje się pewnie lub chce zasygnalizować, że nie chce konfliktu, może odwrócić głowę w stronę przeciwną do osoby lub zwierzęcia, z którym ma do czynienia. Ten gest jest często mylnie interpretowany jako ignorowanie, jednak w rzeczywistości pies stara się w ten sposób pokazać, że nie czuje się komfortowo i nie szuka konfrontacji. Jest to subtelny sygnał, który opiekunowie powinni znać, aby lepiej rozumieć swojego psa w sytuacjach stresowych. Siadanie lub kładzenie się to kolejne typowe sygnały uspokajające. W sytuacjach napięcia pies może nagle usiąść lub nawet położyć się, co jest wyraźnym sygnałem, że chce zredukować napięcie. Siadanie jest formą uspokojenia, która ma na celu zademonstrowanie, że pies nie stanowi zagrożenia i nie chce wywoływać niepotrzebnych konfliktów. Może to nastąpić w trakcie zbliżania się do obcego psa, w odpowiedzi na hałas lub nagłą zmianę otoczenia. Z kolei położenie się, zwłaszcza z wyciągniętymi łapami, to jeszcze mocniejszy sygnał pokazujący,
że pies chce rozładować napięcie. Pies, który kładzie się, sygnalizuje swoją bezbronność i chęć unikania konfliktów. Jest to gest, który często możemy zaobserwować podczas spotkań z innymi psami, kiedy nasz pupil próbuje uniknąć dominacji lub pokazuje, że nie jest zainteresowany rywalizacją. Innym przykładem sygnału uspokajającego jest wąchanie ziemi. Może się wydawać, że pies po prostu interesuje się zapachami wokół siebie, ale w rzeczywistości może to być reakcja na stresującą sytuację. Pies, który w trudnym momencie zaczyna nagle węszyć, często stara się uspokoić zarówno siebie, jak i otoczenie, pokazując, że nie chce angażować się w konflikt. Jest to jeden z bardziej subtelnych sygnałów, które mogą umknąć naszej uwadze, ale dla psów jest to naturalny sposób radzenia sobie z emocjami. Zrozumienie i rozpoznanie sygnałów uspokajających ma ogromne znaczenie dla opiekunów psów. W wielu przypadkach sygnały te mogą być kluczowe w zrozumieniu, kiedy pies odczuwa stres i potrzebuje wsparcia. Jeśli opiekun nauczy się rozpoznawać te subtelne gesty, będzie mógł lepiej reagować na potrzeby swojego psa, zmniejszając poziom napięcia i stresu. Wiedza o sygnałach uspokajających może pomóc w zapobieganiu wielu problemom behawioralnym, takim jak lęk, nadmierna agresja czy nadpobudliwość. Na przykład, jeśli pies odwraca głowę podczas spaceru w pobliżu innego psa, to może być znak, że czuje się niepewnie. Opiekun, rozpoznając ten sygnał, może wówczas odpowiednio zareagować, zwiększając dystans między psami lub odwracając uwagę swojego pupila. Sygnały uspokajające są nieocenionym narzędziem dla opiekunów psów, którzy pragną lepiej zrozumieć emocje swojego zwierzaka i efektywnie wspierać go w trudnych sytuacjach. Reagowanie na te sygnały z odpowiednią cierpliwością i empatią może znacząco poprawić relacje z psem, budując zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy pies czuje się zrozumiany przez swojego opiekuna, łatwiej radzi sobie z trudnymi sytuacjami i staje się bardziej pewny siebie. Dla opiekunów niezwykle ważne jest, aby nie ignorować tych sygnałów i pamiętać, że pies, który wysyła sygnały uspokajające, stara się wyrazić swoje potrzeby emocjonalne i zredukować stres, który odczuwa. Podsumowując, sygnały uspokajające to fundamentalna część psiej komunikacji, której celem jest minimalizowanie napięcia i unikanie konfliktów. Opiekunowie, którzy potrafią je rozpoznawać i odpowiednio reagować, mogą lepiej wspierać swojego psa w codziennym życiu, zapewniając mu komfort i poczucie bezpieczeństwa. Umiejętność obserwacji tych sygnałów to klucz do lepszego zrozumienia psa, jego potrzeb oraz emocji, a także do budowania silniejszej więzi opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Zrozumienie emocji psa na co dzień. Zrozumienie emocji psa w codziennych sytuacjach to kluczowy element budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i bezpieczeństwie. Psy, choć nie potrafią mówić, codziennie wysyłają mnóstwo sygnałów, które opiekunowie mogą odczytać, by lepiej zrozumieć nastrój, stan emocjonalny oraz potrzeby swojego pupila. Obserwacja psiego języka ciała, zarówno w domu, jak i na spacerach czy podczas interakcji z innymi psami, dostarcza cennych informacji o jego kondycji psychicznej. Odczytanie tych sygnałów to umiejętność, którą warto rozwijać, ponieważ pomaga w codziennym zarządzaniu emocjami psa i unika wielu niepotrzebnych problemów behawioralnych. Podczas codziennych spacerów psy mają szansę wyrażać swoje emocje w zróżnicowany sposób. Spacer to czas, kiedy pies może odczuwać radość, podekscytowanie, ale także niepokój czy lęk w zależności od otoczenia i napotkanych bodźców. Gdy pies jest zrelaksowany i cieszy się z wyjścia, jego ciało jest luźne, ogon uniesiony i machający, a jego kroki są sprężyste. Wzrok psa może być skupiony na otoczeniu, jednak nie ma w nim napięcia ani niepokoju. W takich momentach łatwo zauważyć, że pies jest zadowolony i pełen energii. Z kolei, gdy pies staje się niepewny lub zaniepokojony, możemy zauważyć subtelne zmiany w jego postawie. Może zacząć się poruszać wolniej, jego ogon może opaść, a uszy zostać skierowane do tyłu. Oczy psa w takiej sytuacji mogą być szeroko otwarte, a jego wzrok nerwowo skacze, szukając potencjalnych zagrożeń. Zrozumienie, jak pies reaguje na różne bodźce podczas spaceru, pozwala na odpowiednie dostosowanie trasy, tempa i zachowania opiekuna, aby pies czuł się bezpiecznie i komfortowo. Zabawa to kolejny obszar, w którym emocje psa są wyrażane w sposób bardzo intensywny.
Podczas zabawy pies może okazywać ekscytację, radość, a czasem nawet frustrację, jeśli coś idzie nie po jego myśli. Typowym sygnałem radości i chęci do zabawy jest wspomniany wcześniej ukłon zabawowy, który jest zaproszeniem do interakcji. Psy w stanie ekscytacji mogą podskakiwać, machać ogonem, a nawet wydawać różnorodne dźwięki, takie jak szczekanie czy skomlenie. To naturalny sposób na wyrażenie pozytywnych emocji. Warto jednak pamiętać, że zabawa nie powinna być zbyt intensywna, aby nie prowadziła do nadmiernego pobudzenia, które może przerodzić się w stres. Jeśli podczas zabawy zauważymy, że pies zaczyna się oblizywać, odwracać głowę lub wąchać ziemię, to może być sygnał, że zaczyna odczuwać napięcie i potrzebuje przerwy. Spotkania z innymi psami to sytuacje, które wywołują wiele emocji u naszych pupili. Psy, podobnie jak ludzie, mają różne charaktery, a ich reakcje na spotkania z innymi zwierzętami mogą być różnorodne. Warto obserwować mowę ciała swojego psa podczas tych interakcji, aby zrozumieć, jak się czuje i kiedy potrzebuje wsparcia. Jeśli pies podchodzi do innego psa z uniesionym ogonem, luźną postawą i delikatnie machającym ogonem, to prawdopodobnie jest zainteresowany interakcją i czuje się pewnie. Jeśli jednak zauważymy, że jego ogon jest podkulony, a postawa ciała staje się sztywna, może to oznaczać, że pies odczuwa lęk lub niepewność. Opiekun powinien w takiej sytuacji reagować, skracając dystans między psami lub dając swojemu pupilowi możliwość wycofania się. Obserwacja sygnałów, takich jak oblizywanie warg, ziewanie czy odwracanie głowy, może również pomóc w lepszym zrozumieniu, kiedy pies próbuje uspokoić siebie i inne psy. Obserwacja języka ciała psa ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia jego nastroju i stanu emocjonalnego. Psy, choć potrafią dostosować się do naszych nawyków i stylu życia, nadal potrzebują komunikować się w sposób zgodny z ich naturą. Język ciała to ich główne narzędzie, które pozwala nam na odczytywanie tego, co czują, czy są zadowolone, zrelaksowane, a może odczuwają lęk lub niepewność. Opiekunowie, którzy są świadomi subtelnych sygnałów wysyłanych przez psa, mogą szybciej reagować na jego potrzeby. Na przykład, jeśli pies zaczyna intensywnie wąchać ziemię podczas spaceru, może to być jego sposób na zredukowanie stresu lub unikanie konfrontacji z innym psem. Zrozumienie takich zachowań pozwala opiekunowi na lepsze dostosowanie swojego działania, na przykład unikanie stresujących sytuacji lub danie psu więcej przestrzeni, kiedy tego potrzebuje. Rola opiekuna w budowaniu relacji z psem opiera się w dużej mierze na umiejętności odczytywania tych sygnałów i odpowiedniego reagowania na nie. Kiedy pies czuje się zrozumiany, jego zaufanie do opiekuna rośnie, co buduje silniejszą więź i poprawia ogólną jakość życia psa. Opiekun, który potrafi zauważyć, kiedy pies jest zaniepokojony, może zapobiec wielu problemom, takim jak nadmierny lęk czy agresja wynikająca z frustracji. Reagowanie w odpowiedni sposób, czyli z empatią i cierpliwością, pomaga psu poczuć się bezpiecznie w każdej sytuacji. Na przykład, jeśli zauważysz, że twój pies wysyła sygnały stresu, takie jak oblizywanie nosa czy ziewanie podczas wizyty u weterynarza, możesz spróbować go uspokoić, mówiąc do niego łagodnym tonem, a nawet skracając wizytę, jeśli to możliwe. W codziennym życiu rola opiekuna nie sprowadza się jedynie do zaspokajania podstawowych potrzeb psa, takich jak jedzenie, spacery czy zabawa. To także umiejętność obserwacji, interpretacji i reagowania na emocje pupila. Pies, który czuje się zrozumiany i otoczony wsparciem emocjonalnym, jest bardziej stabilny emocjonalnie, pewny siebie i zrelaksowany. Dla opiekuna oznacza to budowanie głębokiej relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Każda sytuacja, czy to spacer, zabawa, czy spotkanie z innymi psami, staje się okazją do wzmocnienia tej więzi, o ile opiekun potrafi odpowiednio zareagować na sygnały, które wysyła jego pupil. Jak reagować na sygnały swojego psa? Zrozumienie sygnałów wysyłanych przez psa to jedno, ale równie ważne jest właściwe reagowanie na nie w codziennych sytuacjach. Psy, podobnie jak ludzie, potrzebują wsparcia emocjonalnego, zwłaszcza w momentach, kiedy odczuwają niepokój, stres lub lęk. Opiekun, który potrafi odpowiednio reagować na sygnały swojego pupila, nie tylko buduje głębszą więź z psem, ale również pomaga mu czuć się bezpiecznie w różnych okolicznościach.
Reakcje opiekuna na psie zachowanie mogą wpływać na dalszy rozwój emocjonalny psa, jego pewność siebie oraz zdolność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Kiedy pies wysyła sygnały stresu, takie jak lizanie pyska, ziewanie czy odwracanie głowy, najważniejszym krokiem jest zrozumienie, że pies potrzebuje przestrzeni i czasu na zredukowanie napięcia. Opiekun nie powinien zmuszać psa do konfrontacji z bodźcami, które go przerażają. Na przykład, jeśli podczas spaceru pies zaczyna nagle wąchać ziemię lub się oblizywać, może to oznaczać, że czuje się niepewnie w danej sytuacji. W takim momencie warto zatrzymać się na chwilę, dać psu możliwość zorientowania się w sytuacji i pozwolić mu spokojnie oswoić się z otoczeniem. Naciskanie na psa w takich chwilach, czy to przez przyspieszanie tempa spaceru, czy wymuszanie interakcji z innymi psami, może prowadzić do nasilenia stresu i negatywnych reakcji. Dlatego ważne jest, aby pozwolić psu na samodzielne przetworzenie emocji, dając mu przestrzeń i czas. Ważne jest, aby nie korygować sygnałów uspokajających, które pies wysyła w trudnych momentach. Psy często używają tych sygnałów, aby zredukować napięcie wewnętrzne i uniknąć konfliktów. Jeśli pies oblizuje się, ziewa lub odwraca głowę, sygnalizuje, że czuje się niekomfortowo i próbuje uniknąć stresującej sytuacji. Często opiekunowie mogą mylnie odczytywać te sygnały jako oznaki nieposłuszeństwa lub ignorowania poleceń, co prowadzi do ich korygowania. Jednak korygowanie sygnałów uspokajających może prowadzić do większego stresu u psa, który poczuje, że jego naturalna strategia radzenia sobie z napięciem jest nieakceptowana. Zamiast tego warto wspierać psa, gdy wyraża emocje w ten sposób i starać się zrozumieć, co dokładnie wywołuje u niego taki stan. Opiekun powinien reagować na sygnały psa z empatią i zrozumieniem. Na przykład, jeśli pies unika kontaktu wzrokowego lub siada w stresującej sytuacji, oznacza to, że próbuje zasygnalizować, iż potrzebuje przerwy lub przestrzeni. Warto wtedy pozwolić mu na wycofanie się i nie zmuszać do dalszej interakcji. Pies, który ma możliwość wyrażenia swoich emocji w naturalny sposób, poczuje się bardziej komfortowo i bezpiecznie, co z kolei prowadzi do budowania zaufania między nim a opiekunem. Zrozumienie i wsparcie w trudnych chwilach buduje poczucie bezpieczeństwa u psa, co sprawia, że w przyszłości łatwiej będzie mu radzić sobie z podobnymi sytuacjami. Cierpliwość jest kluczem do pracy z psem, zwłaszcza w sytuacjach, które wywołują stres lub lęk. Opiekunowie często mają tendencję do oczekiwania szybkich rezultatów, jednak proces pracy nad emocjami psa wymaga czasu. Każdy pies ma swoje własne tempo, a naciskanie na szybkie postępy może prowadzić do nasilenia problemów behawioralnych. Kiedy pies wysyła sygnały stresu, ważne jest, aby dać mu czas na uspokojenie się bez presji czy pośpiechu. Na przykład, jeśli pies odczuwa lęk przed nowymi miejscami, warto stopniowo go do nich wprowadzać, zamiast wymuszać natychmiastowe zaakceptowanie nowego otoczenia. Budowanie pewności siebie u psa polega na powolnym, stopniowym oswajaniu się z trudnymi sytuacjami, zawsze w tempie, które pies jest w stanie zaakceptować. Opiekunowie powinni również pamiętać, że każde pozytywne doświadczenie, które pies przeżywa w trudnej dla niego sytuacji, jest krokiem w stronę budowania większego zaufania. Dlatego jeśli pies zareaguje na stresową sytuację sygnałami uspokajającymi, a opiekun zareaguje odpowiednio, nagradzając psa za spokojne zachowanie, to zwierzę zacznie kojarzyć takie sytuacje z bezpieczeństwem. Z czasem pies nabiera pewności siebie, wiedząc, że jego opiekun zawsze będzie go wspierać w trudnych chwilach. Budowanie relacji opartej na zaufaniu to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i empatii. Zrozumienie psich sygnałów ciała oraz umiejętność odpowiedniego reagowania na nie to klucz do zdrowej, harmonijnej relacji z pupilem. Psy, które czują się zrozumiane, są bardziej zrelaksowane, pewne siebie i gotowe na większe wyzwania. Opiekun, który potrafi odpowiednio reagować na sygnały psa, staje się nie tylko jego przewodnikiem, ale i emocjonalnym wsparciem, co jest niezwykle ważne w budowaniu głębokiej, trwałej więzi. Podsumowanie. Drodzy słuchacze, dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka, w którym przyjrzeliśmy się bliżej temu, jak psy komunikują się z nami poprzez mowę ciała. Omówiliśmy kluczowe sygnały, które psy wysyłają na co dzień, od tych, które świadczą o relaksie, po te, które sygnalizują stres, lęk czy potrzebę wycofania się z trudnej sytuacji. Zrozumienie emocji psa, które wyrażają się poprzez postawę,
ruchy ogona, uszy czy mimikę, jest fundamentalne dla budowania relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Poznaliśmy także sygnały uspokajające, które pies wysyła w momentach stresu, a które pomagają mu unikać konfliktów i redukować napięcie. Ważne, by jako opiekunowie umieć te sygnały rozpoznawać i reagować na nie w odpowiedni sposób. Z cierpliwością i wsparciem, a nie poprzez korygowanie zachowań, które są naturalnym mechanizmem obronnym psa. Na zakończenie chcemy Was zachęcić do bardziej uważnej obserwacji swojego pupila. Zwracajcie uwagę na to, co mówi Wam pies poprzez swoje ciało, zarówno podczas spacerów, zabaw, jak i codziennych interakcji. Nauka odczytywania tych sygnałów nie tylko pomoże Wam lepiej zrozumieć potrzeby i emocje Waszego psa, ale także zbuduje głębszą więź opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pamiętajcie, że pies, który czuje się rozumiany, jest bardziej pewny siebie, zrelaksowany i gotowy na pełne korzystanie z życia u boku swojego opiekuna. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.